Wyspa Wielkanocna ma kształt trójkąta o rozmiarach około 30 na 20 km. Jest malutka, niewiele większa od Warszawy. No i jest na samiutkim środku południowego Pacyfiku. Jak można wyobrazić sobie osamotnienie tej wyspy odległej od jakiegokolwiek innego kawałka lądu? Wyobraźcie sobie Europę od Portugalii po Ural, od północnej Norwegii do wybrzeży Afryki, czyli razem z Morzem Śródziemnym. I teraz wyobraźcie sobie, że cały ten obszar, cały kontynent europejski jest pusty. Jest tylko morze, na którego środku jest wyspa wielkości Warszawy. I nic więcej, w żadną stronę. I jak sobie to wyobrazicie, to tak właśnie położona jest Wyspa Wielkanocna. Wszędzie daleko. Wyspę zamieszkuje w tej chwili około 5000 osób. Połowa z nich to jest ludność autochtoniczna, a połowa napływowa z Chile. Ale na wyspie poza ludźmi jest też, i to taka ciekawostka, około 3000 dzikich koni. Dzikich, zdziczałych, one oczywiście nie są tutaj od kilkuset lat. One przypłynęły tutaj z pierwszymi osadnikami. Część z nich uciekła bądź została porzucona i zdziczały. Te konie sobie chodzą wszędzie, po drogach, po wybrzeżach, po Achu. Nikomu nie przeszkadzają, troszkę niszczą przyrodę, ale jest ich bardzo dużo. Jak się jedzie samochodem, trzeba uważać, żeby na jakiegoś konia wychodzącego z zakrętu czy całe stado nie wpaść. Trafiliśmy troszkę na porę deszczową, też fajnie, no przynajmniej chłodniej. Mogłoby na maratonie tak padać, byłoby sympatycznie, byłoby co wspominać. Pada dzień, pada w nocy, ale to takie ataki deszczu 15-20 minutowe i przestaje. No a wygląda to z przodu tak, o. Ogólnie wilgotność jest dosyć chyba duża, bo ubrania nie schną, więc jak już zawilgotnieją, na przykład spocisz się w koszulce, no to już ta koszulka taka będzie, nie chce wysnąć. No trzeba się przyzwyczaić. Na pewno krótkie spodenki w długich się nie da wytrzymać. Mimo że tak naprawdę upałów jakichś wielkich nie ma tu 30 stopni, jest 20 kilka. Takim wieczorem jak słońce zajdzie, to już nawet robi się chłodno. Da się to wszystko znieść, ale trzeba się przyzwyczaić. O, właśnie bym pana przejechał. Da się to wszystko znieść, trzeba troszkę się przyzwyczaić, być przygotowanym. I chyba 2 koszulki na dzień to jest takie minimum rozsądne, żeby ze sobą przynieść.
Przez wiele set lat na wyspie były tylko 3 rodzaje dostępnego mięsa. Nie było tutaj żadnych dużych ssaków aż do czasu, gdy taka kompania chilijska sprowadziła na wyspę owce, których w tej chwili nomen omen już też na wyspie nie ma. Więc te 3 rodzaje mięsa to było mięso myszy, mięso ptaków, no i trzeci rodzaj mięsa to ludzina. Obecnie ludzi się nie jada, czego jestem żywym dowodem.